Witam. Przedstawiam instrukcję do wzoru na szyszkę, którą da się powiesić na choince, zrobioną na szydełku. Użyłam tutaj szydełka numer 2 mm i włóczki bawełnianej koton, gdzie na 50 gramach mieści się 160 metrów. Szyszka ta bez zawieszki mierzy 8 cm. Zaczynam od magicznego ringu. Składam w ten sposób nitki i przerabiam teraz trzy oczka łańcuszka i dodatkowo jeszcze 4, tak by było 5 w sumie słupków. Słupki możemy przerabiać i zwykłe w ten sposób, i ja tu robię skrócone, czyli nabieram 1, przeciągam przez 2 nitki i przez jedną. Po 5 słupkach oczko łańcuszka i ponownie 5 słupków. Zaciągam nitkę, zostawiam sobie taki otwór, żeby swobodnie się wbić. I to jest mój pierwszy płatek. Teraz przerabiam 3 oczka łańcuszka jako słupek, dodatkowo 1 oczko pomiędzy i w to samo się wbijam i robię słupek. Tworzę w ten sposób taką literkę V. Tak to będę nazywać, gdyż ramiona literki V będę wykorzystywać do robienia takich płatków. Następnie wbijam się tu w środek i przerabiam następną literkę V, czyli 1 słupek, oczko łańcuszka i słupek. Są 2. I ponownie wbijam się w ostatnie oczko, przerabiam słupek, oczko łańcuszka i w to samo oczko słupek. Mam w tej chwili 3 literki V. Teraz będę przerabiać z jednej strony 5 słupków i z drugiej strony 5 słupków. Stworzą mi taki wachlarz, płatek mojej szyszki. Zaczynam od zrobienia 3 oczek łańcuszka, które są pierwszym moim słupkiem. Wbijam się tu w środek. W literce V zawsze przerabiam sobie od góry w środku. I dodatkowo robię tu jeszcze 4 słupki, by mieć w sumie 5. Gdy przerobię 5, przerabiam 1 oczko łańcuszka. I teraz przechodzę na tą krawędź literki V. Łatwiej mi się odnajduje. Tu zrobię narzut do słupka, gdy odwrócę na lewą stronę i tu widzę, że ta nóżka jest już obrobiona słupkami, zostaje mi ta. Wbijam się tu od środka, odwracam i tak naprawdę jak już mam wbite, przytrzymuję sobie ten otwór i tu przerabiam w tym otworze teraz 5 słupków, wbijając się w taki sposób. Tu przerabiam na drugiej krawędzi literki V
od dołu. Tu zrobiłam od góry oczko łańcuszka i od dołu 5 słupków. Stworzył mi się taki płatek. Teraz dla ułatwienia, bo tutaj w ten sposób mi się układa na prawej stronie, ale dla ułatwienia odwracam na lewą, tu nawet mogę sobie złożyć na pół i gdy widzę, że są obydwa ramiona literki V przerobione, przed następną, a po tej obrobionej wbijam się półsłupkiem i mocuję tutaj płatek na końcu. W tej chwili znowu sobie podglądam na lewej stronie, robię narzut i od środka będę teraz przerabiać na tej nóżce litery V. Jak to wygląda z tej strony? Z tej strony, gdybym nie chciała robić sobie podglądu z lewej, wygląda to tak, narzut i od środka na tej odnodze, na tej nóżce przerabiam w sumie 5 słupków. Zakończam oczkiem łańcuszka i przechodzę na drugą nóżkę litery V. Od środka wbijam się lub zaglądając od lewej strony. Tu mam przerobioną jedną stronę, a przerabiam teraz na drugiej, gdzie się wbijam, przytrzymuję i tu przerabiam 5 słupków. Jak widać, w momencie, kiedy już ustalę sobie, na którym słupku przerabiam, trzymam tylko otwór i nie zaglądam przy każdym słupku, żeby sobie nie utrudniać. W momencie, kiedy skończę, mogę rozłożyć i sprawdzam, że jest na swoim miejscu. Ponownie odwracam na lewą stronę kontrolnie. Tu przerabiam pomiędzy półsłupek i teraz ponownie będę przerabiać na ostatniej literce V. Czyli wbijam się od środka i tu od góry będę robić teraz 5 słupków. Zamykam oczkiem łańcuszka i przechodzę na drugą stronę literki V, na drugą nóżkę i przerabiam też 5 półsłupków. Mam w tej chwili zrobione 3 płatki w tym rzędzie. Przechodzę do rzędu następnego. Zaczynam od zrobienia stelaża, czyli tych moich literek V. W pierwszym oczku zaczynam od 3 oczek łańcuszka, 4 jest po środku i słupek. Wbijam się w to samo miejsce. To jest moje pierwsze V. Następne w otworze słupek, oczko łańcuszka i słupek, jest drugie V. Teraz wbijam się na łączeniu tutaj 2 płatków i tu również przerabiam literkę V dzieloną
oczkiem łańcuszka. Ponownie w otwór. Następny włączenie. W otwór. I na końcu ostatnie oczko wystającego płatka. Mam w tej chwili 7 literek V. Tu jest pierwsza, trochę zniekształcona, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. I przerabiam tak samo jak tu, w poprzednim rzędzie. Zaczynam od 3 oczek łańcuszka, które są pierwszym słupkiem i dorabiam jeszcze 4 słupki. Dzielę tu oczkiem łańcuszka i przechodzę do drugiej nóżki literki V. Pięć. Tu po lewej stronie kontrolnie jest zrobione i za nią się wbijam i robię oczko półsłupka i przechodzę do następnej literki V, czyli zaczynam od pierwszej nóżki. Tu się wbijam w słupek i przerabiam 5 od góry. Schodząc w dół literki, dzielę oczkiem łańcuszka i przechodzę teraz do drugiej nóżki od środka i przerabiam 5 oczek łańcuszka. Traktuję tak każdą literkę w tym rzędzie. Po przerobieniu całego rzędu prawa strona wygląda w ten sposób. Tu mam płatki pozginane, a lewa strona, jak widać, wygląda w ten sposób. Następny rząd zaczynam od 3 oczek łańcuszka i tu nie robię litery V, tylko wbijam się tu w środek i tu przerabiam literkę V, czyli słupek, łańcuszek i słupek w to samo oczko. Przechodzę do następnego otworu. W tym rzędzie nie przerabiam tu po środku, tylko w samych otworach. Następny otwór. Literka V. Ponownie otwór. Czyli mam też 7 literek V. I przechodzę do przerabiania dokładnie tak samo jak poprzedni rząd. Zaczynam od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek i robię jeszcze 4 i każdą literkę V przerabiam w taki sam sposób.
tutaj łącząc pomiędzy półsłupkiem. Po przerobieniu 8 rzędu wygląda to w ten sposób. I lewa strona. Rząd 9. Zaczynam od 3 oczek łańcuszka. Wbijam się w otwór i przerabiam literkę V, słupek, oczko i w to samo słupek. Omijam jedno, w drugi płatek literka V. Ponownie omijam jeden płatek i w otwór po środku następnego literka V. Ponownie omijam i w ostatni 4. literka V. Tu jak widać ściąga mi się i uwypukla. Pomoże mi to zamknąć moją szyszkę. Zaczynam tradycyjnie od 3 oczek łańcuszka i przerabiam dodatkowo 4 słupki, by mieć w sumie 5. I przerabiam ten rząd dokładnie tak samo jak poprzednie. Pomiędzy zamykam oczkiem łańcuszka i przerabiam na drugiej nóżce literki V również 5 słupków. Po przerobieniu mam taką ładną półkulę i rząd 11. Zamykam. Tutaj mogę złączyć tylko te 2 krawędzie, połączyć lub przerobić w taki sposób. Jeden półsłupek w następnym otworze, jeden półsłupek, ponownie jeden półsłupek i półsłupek. Mam w ten sposób zamknięte i tutaj łączę jeszcze dodatkowo półsłupkiem i przerabiam 25 oczek łańcuszka. Przyłączam z powrotem. Odcinam nitkę. Oczywiście nitkę maskuję. Mogę wykończyć tutaj koralikami lub dzwoneczkami, a wieszając tego otworu nawet nie zszywam, gdyż w momencie, kiedy wisi szyszka, tego nie widać. Moim zdaniem. Oczywiście opcjonalnie można szczepić, zeszyć, ale uważam, że jest to zbędne. Mam nadzieję, że robienie tego wzoru sprawiło Ci przyjemność i nie było w tym nic trudnego. Zapraszam na moją stronę. Znajdziesz mnie na Facebooku, na Instagramie i na YouTube. Życzę wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt.